Cześć, dzień dobry, hej, mam na imię Tomek, a dzisiaj pokażę Ci, jak niewiele zależy od Ciebie w fotografii krajobrazu, a zarazem to, że wyjdzie Twoje zdjęcie, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Na fotografię krajobrazu nie wpływa sprzęt, nie wpływają nawet Twoje umiejętności. Na to wszystko wpływa co innego. Twoja determinacja, Twoje zaangażowanie, Twoja chora gonitwa za dobrą fotografią. Mógłbym rzec, że fotografia krajobrazu jest tylko dla zuchwałych. W fotografii nie chodzi o poklask. Dobra fotografia wychodzi tylko wtedy, kiedy robisz ją tylko i wyłącznie dla siebie. Stoję teraz nad brzegiem jeziora i próbuję zrozumieć to, co stało się godzinę wcześniej. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam, bo to był bardzo dobry dzień. Dzień zuchwałych kurczaków bez głowy. Jeśli jeszcze tutaj jesteś, zostaw łapkę w górę już teraz, bo później zapomnisz, tak jak ja zapomniałem. Cześć, witajcie, chciałoby się powiedzieć za 5 wschód słońca, ale nie. Jestem wyjątkowo przed zachodem słońca. Dokładnie mamy godzinę czasu do zachodu słońca. Trwa właśnie złota godzina. Kolory nabierają rumieńców. To wszystko się pomału ozłoca, a my znajdujemy się w miejscu, do którego już Was zabrałem. Zabrałem Was już tutaj 2 razy. Dzisiaj jest 3. raz i mam nadzieję, że to miejsce, tak samo jak mi, tak samo Wam się nie znudzi. Ale to jest to, o co chodziło. Wychodziło, tak naprawdę wychodziło. Powiedziałem wychodziłem, tak, wychodziłem, bo ja tutaj pojawiałem się często. Co kilka dni tutaj przychodziłem i doglądałem tych drzew, bo niecierpliwiłem się. Czekałem na to, aż zaczną kwitnąć. To była taka dramatyczna sytuacja. Wszystko dookoła już było w pełnym rozkwicie, a tutaj nic się nie zapowiadało. No, były takie pączki, dziwne pączki, takie tajemnicze, nie wiadomo było, co z tego wyjdzie. Zaczynałem się denerwować i zaczynałem się zastanawiać, czy może już tutaj jest po wszystkim. Może ja przespałem ten moment rozkwitu tych drzew. Mało tego, chodziłem tutaj i zaczynałem szukać zeszłorocznych pestek, żeby się przekonać, czy może mi się coś nie pomieszało w głowie i czy faktycznie to są drzewa owocowe. I tak znalazłem pestki, później sobie szukałem, co to są za pestki. Wyszło mi, że to są jakieś takie śliwki, mirabelki, coś takiego. No i udało się, ale co się człowiek nastresował, to się nastresował. Słońce zaraz zajdzie za horyzontem i będziemy mieli te kilka chwil na to, żeby zrobić zdjęcia. Zapowiadam Wam, że będą kurczaki bez głowy. Ja pewnie zaraz wpadnę w taki stan głupawki i będę robić wszystko. Chciałbym porobić coś na szerokim kącie. Chciałbym odświeżyć znajomość z szerokim kątem, czyli z znanym Wam już Tamronem 1728, którego rzadko używam. No ale prawdopodobnie skończy też się na armacie Sigma 100-400. Bez niej plener mógłby się nie odbyć? Nie, to jest niemożliwe, chociaż ostatnio się nie odbył i troszeczkę żałowałem, więc dzisiaj postanowiłem wziąć tego kloca i przekonać się, czy on tutaj nam ładnie zagra. Ale wiem, że zagra, bo ja już czuję te zdjęcia, ja już najchętniej bym sobie przekadrował Was, zobaczcie, tak, wybaczcie, że Was przekadrowałem i to już mi się podoba, te drzewa, zresztą zobaczcie jak to wygląda. Na niebie nie ma ani jednej chmurki. Jest niebiesko, jest błękitnie. No, ma to swoje plusy i minusy. No, żadna tragedia, żadna dramaturgia o zachodzie słońca raczej się nie wydarzy. Będzie po prostu wybuch supernowej i tyle. Ma to o tyle swoje plusy, że błękit jest ciemny. Błękit jest ciemny, a te wszystkie kwiatki będą się odznaczać i będą wyeksponowane, bo będą na tle błękitnego nieba, więc to już teraz wygląda fajnie. Mamy też księżyc, który tutaj też mógłby fajnie zagrać, gdybym wyciągnął coś dłuższego i go tak skomponował. Zobaczymy, może się coś uda takiego zrobić, chociaż on będzie coraz wyżej, więc to będzie trudne do uchwycenia, bo tak, księżyc się budzi, a słońce idzie spać. No tak to wygląda. Idę do torby
Przygotuję sprzęt i myślę, że pomału ustawimy się do pierwszego kadru. W tym momencie kończy się wstęp tego filmu, a zaczyna się to, co najważniejsze. A w fotografii najważniejsze są zdjęcia. O co chodziło z tym wstępem? Z tą zuchwałością, brakiem umiejętności? To, co teraz powiem, nie będzie niczym odkrywczym. Ale dobrze jest o tym pamiętać zawsze, gdy wychodzimy na zdjęcia. I tak, w fotografii krajobrazu nie ma znaczenia sprzęt i nie mają znaczenia wasze umiejętności. Bo w fotografii krajobrazu najważniejsze jest miejsce. To, gdzie jesteście i czas. Kiedy jesteście. Ja jeszcze do tego równania dodaję jedną zmienną, a mianowicie to, z kim No jesteście. już, nadusiłam. Dobrze. Ty tak robiłeś. To ty tak robiłeś. W mojej fotografii chodzi o to, aby Dobrze. dzielić się Nadusiłam. miejscem, dzielić się przeżyciami, dzielić się tym, co widzę, dzielić się tym moim światem. Nie wszyscy mają tyle szczęścia, chęci i odwagi, aby pójść w takie miejsce i po prostu nacieszyć oczy. Taka myśl sprawia, że jeszcze bardziej chcę być zuchwały w tej swojej fotografii. Co to znaczy zuchwały? Zuchwały? No cóż, odważny i skłonny do ryzykowania. Pewny siebie i lekceważący innych. Czasem zuchwałości nie mylcie z egoizmem, to są dwie zupełnie inne cechy. Zuchwałość fotograficzną bardziej porównałbym do narcyzmu. O co chodzi z tym narcyzmem? Chodzi o to, aby być pewnym siebie, aby być pewnym tego, co się robi i nie oglądać się za siebie, nie oglądać się na innych. Robić swoje zdjęcia, szlifować swój styl i nie bać się popełniać błędów. Za odbiorcę swoich zdjęć głównie stawiajcie siebie. Nie zajmujcie się fotografią tylko po to, aby połechtać swoje ego na Instagramie czy na Facebooku. To ślepa uliczka i nie prowadzi was do tego, aby zostać dobrym fotografem. Nie myślcie, że chodzi mi o to, aby nie publikować swoich zdjęć. Nie, wręcz odwrotnie, publikujcie. Samym celem waszej fotografii ma być sprawianie sobie przyjemności fotografią, fotografowaniem. Ale wróćmy do dzisiejszego pleneru fotograficznego. Właśnie skończyłem komponować swoją panoramę. Czas grał na moją niekorzyść, ważna była każda minuta, każda sekunda. Fotografując panoramy trzeba być bardzo dokładnym, tutaj nie ma miejsca na błąd. Nie da się poprawić zdjęcia. A najlepsze jest w tym wszystkim, że nie przekonasz się o tym, póki nie przegrasz wszystkich zdjęć na komputer i nie scalisz klatka po klatce w jedno duże zdjęcie. Myślę, że panoramy rekompensują mi tą ciekawość, ekscytację, jaka towarzyszyła mi w przypadku fotografii analogowej, kiedy czekało się tygodniami na to, aż rolka zostanie wywołana. Podobnie jest tutaj. To jak będzie wyglądać panorama i jaki kształt nabierze, do czasu jej złożenia zostaje tylko w mojej wyobraźni. W swoich panoramach lubię jeszcze to anamorficzne wrażenie, kiedy obraz z klatki 35 mm ściskany jest od góry i dołu do postaci wąskiego paska. Tylko że w przypadku moich panoram obraz nie jest zniekształcony, nie jest ściskany, nie jest rozciągany, a do tego na wysokość jest wyższy niż cyfrowy średni format, który na wysokość mierzy 32,9 mm. Z tą jednak różnicą, że taki GFX ma mniejsze fizycznie piksele. I tak wielkość pojedynczego piksela w moim aparacie to jest 8,4 mikrona. Zaś w takim GFX-ie jest to 3,76 mikrona. To jest ta przewaga w tych subtelnych tonach i łowieniu światła tam, gdzie go nie ma. Zaczęło się to, co było nieuniknione. Nieunikniony był zachód słońca, a ja biegam. Tak naprawdę panika, tryb panika.
Okej. Panika opanowana. Akurat słońce jest w tej pozycji, kiedy muska te drzewa i koniec. To jest sekunda, więc ja szybko przysłona F14, autofokus damy sobie gdzieś tam daleko. I lecimy. Dobra, to było szalone. To, co tutaj się wydarzyło, to było szalone, ale teraz pora na wyłowienie jeszcze takich pojedynczych kadrów. Ale to już bez tej głowicy. Tak jest lepiej, wygodniej. Podejrzewam, że mam to jedno zdjęcie, na którym mi zależało. Zależało mi też na szerokim kadrze, ale chyba nie było gwiazdki. Nie pamiętam, bo to było tak szybko to wszystko robiłem, tak szybko działałem, że nie pamiętam, czy była gwiazdka, to znaczy słońce, czy zrobiło gwiazdkę. Ja nawet chodzę w rozwiązanych butach, więc to już jest masakra totalna. Chyba dam odpocząć Sigmie. Ojejku. Dam odpocząć. To jest ostatnie to jest dekielek. Przyszedłem tutaj tylko po jedno zdjęcie. Chyba jest ok. Wrócę do domu, naładuję akumulatory, bo w międzyczasie się rozładowała kamera. Więc to było już szaleństwo totalne. I tak, to jest o tyle fajne, że tutaj mamy zachód słońca, a tutaj będzie wschód. Więc mogę to powtórzyć rano i będę mieć taką kontrę. To może być fajne. Bo teraz, robiąc zachód słońca, te drzewka były oświetlone, a jak będę robić wschód słońca, to będą podświetlone. Ciekawe, to jest kuszące, ale chyba najpierw będę musiał zobaczyć, jak to wszystko wyszło. Ja się pakuję.